Brzezina Andrzeja Wajdy została nakręcona w 70 roku na otwarcie nowej dekady. Wajda zamknął dekadę w 79 Pannami z Wilka, drugą ekranizacją Iwaszkiewicza. I bardzo długo te dwie ekranizacje uchodziły za arcydzielne, za najlepsze, oprócz może Matki Joanny od Aniołów Kawalerowicza z 61 roku, podejścia kina polskiego do prozy Iwaszkiewicza. No a trzeba wiedzieć, że był to najczęściej ekranizowany polski prozaik w ogóle. Doczekał się 22, 3, może już nawet 4 adaptacji. Pierwsza to był Dom na Pustkowiu Jana Rybkowskiego z 1949 roku. Brała się również za niego Barbara Sass, Agnieszka Holland, Janusz Majewski, Edward Żebrowski, ale rzeczywiście ten dyptyk Wajdy długo uchodził za wzór. Co ciekawe, 30 lat po Pannach z Wilka, w 2009, Wajda dopełnił to, można powiedzieć, tryptykiem, kręcąc Tatarak. Brzezina to opowieść o dwóch braciach, starszym Bolesławie, leśniku, wdowcu wychowującym samotnie córeczkę i opłakującym śmierć żony pochowanej właśnie w tytułowej Brzezinie, lasku niedaleko Leśniczówki, i o jego młodszym bracie Stasiu, który przybywa ze Szwajcarii, z sanatorium w Davos, po kuracji gruźliczej. Zdawałoby się, że jako rekonwalescent, a tak naprawdę, o czym on już wie, przybywa umrzeć. Akcja opowiadania zajmuje kilka miesięcy, od wiosennych roztopów do końca lipca, kiedy Staś umiera. Wajda kręcił swój film niespełna ponad miesiąc, od połowy marca do końca kwietnia 70 roku. I ten rytm przyrody, taki gorączkowa wegetacja roślin, zmiana pogody nadawała tempa zarówno prozie Iwaszkiewicza, jak i pracy na planie, zdjęciem montażowym. Znalazłam gdzieś opowieść o tym, że pamiętna, bardzo piękna scena spotkania Bolesława i Maliny na polu kaczeńców, na takiej łące, którą Malina kosi, została nakręcona w ciągu jednego dnia. Wtedy, kiedy Wajda te kaczeńce zobaczył, już następnego dnia przekwitły. Czyli można powiedzieć, że kręcąc Brzezinę, Wajda musiał się wykazywać nieustannie takim refleksem reżyserskim. Zresztą nie po raz pierwszy i ostatni. Łapał ładne dni zdjęciowe i można powiedzieć, przyroda narzucała tempo. Radosław Romaniuk w swojej biografii Iwaszkiewicza twierdzi, że postać Stasia została zbudowana niejako z dwóch wzorów. Były dwa pierwowzory. Poeta Jerzy Libert, przyjaciel Iwaszkiewicza, który zmarł młody na gruźlicę, i również gruźlik, również przyjaciel pisarza, kompozytor Karol Szymanowski. Pierwsze szkice do Brzeziny powstały jeszcze w 1928 roku, kiedy Iwaszkiewiczowie mieszkali w willi Aida. To była taka willa, która poprzedzała murowane stawisko w Podkowie. Była drewniana i można powiedzieć, że ta Aida była takim pierwowzorem leśniczówki Bolesława. Tam jeszcze zdążył fragment opowiadania przeczytać Libert i był wzruszony opowieścią o młodym gruźliku, trochę siebie tam odnalazł. Natomiast Iwaszkiewicz kończył opowiadanie już później, w 1932, dla odmiany w Zakopanem, w willi Atma, gdzie na dole bawił się i pracował Karol Szymanowski. Zresztą razem z przyjaciółmi, tam był wówczas też kompozytor młody Zygmunt Mycielski. Przez dom się przewijało wiele ludzi. Iwaszkiewicz pisał do żony z tej Atmy z Zakopanego: o spokoju mowy nie ma, ani też o zaniechaniu picia wódki, ciągle pełno ludzi w domu. Z przerażeniem patrzę na Karola i na jego sposób życia. I był tym bardziej przerażony, że ledwie kilka lat wcześniej, w 1929, odwiedzał Szymanowskiego w Davos, gdzie ten przebywał na kuracji i wydawało się, że z jego zdrowiem jest znacznie gorzej. Iwaszkiewicz mocno się bał o przyjaciela, tymczasem w Zakopanem nastąpiło coś w rodzaju gorączkowego polepszenia. Rodzaj takiej ekscytacji, która zresztą często towarzyszy w gruźlicy późnej fazie choroby. I ten rytm pozornego ozdrowienia, czy takiego czerpania z życia całymi haustami, garściami, takiej zachłanności na życie, również zainspirował konstrukcję postaci Stasia. Przy okazji tej wizyty u Szymanowskiego
Iwaszkiewicz poznał też, jak pisze Romaniuk, cywilizację sanatoryjną, czyli dekadencki Zachód, zblazowany, zamknięty, taki właśnie przerafinowany, który w Brzezinie jest mocno skontrastowany z bujną przyrodą leśniczówki Bolesława. I to jest jedna z takich osi tego opowiadania. Były też inspiracje muzyczne. W Atmie Szymanowski nie tylko pił, ale i komponował. Komponował pieśni kurpiowskie, których parafraza później została użyta w Brzezinie jako pieśń Maliny. I zresztą Szymanowski jest też, pobrzmiewa też w ścieżce dźwiękowej filmu Wajdy, chociaż tutaj właściwie kompozytorem jest Andrzej Korzyński, ale zostały użyte rozmaite motywy gotowe. Także foxtroty, tanga przedwojenne, które Staś brzdąka na fortepianie. Z ciekawostek gra m.in. 3 listy Wiery Gran. Rzecz niemożliwa, bo akcja się dzieje w latach 20., to jest właściwie taki przebój okupacyjny, no ale pasuje klimatem do nostalgicznej atmosfery filmu, także ścieżka dźwiękowa Brzeziny Wajdy jest bardzo ciekawa. Wracając jeszcze do Davos, sam temat mógł być oczywiście wzięty od Manna, którego Iwaszkiewicz na pewno, znaczy wiadomo o tym, że czytał i bardzo cenił. Czarodziejska Góra to jest 23 rok, Śmierć w Wenecji to jest rok 13. Z tym, że oczywiście na to się nałożyły bezpośrednie doświadczenia z sanatorium. I można powiedzieć, że Tomasz Mann jest dla Brzeziny tym, czym Prus dla Panien z Wilka. To są takie dwie wielkie literackie inspiracje. Jest jednak pewna różnica. W Brzezinie mniej jest filozofii. W przeciwieństwie do Hansa Castropa Staś nie dywaguje na temat swojej śmierci, nie ma na ten temat właściwie rozmów. Działa instynktownie. Trochę gra, błaznuje, wspomina, zakochuje się pierwszy i ostatni raz. Przed śmiercią powtarza, że nie chce umierać tak młodo. Natomiast to jest dużo bardziej emocjonalne niż intelektualne. To by była chyba taka ważna różnica. W ogóle od takich spraw ideowych Wajda chyba chciał w Brzezinie odpocząć, podobnie jak chciał odpocząć od historii. Pod koniec 1969 roku, w grudniu, skończył zdjęcia do krajobrazu po bitwie, adaptacji opowiadania Borowskiego z ciekawą rolą Daniela Olbrychskiego i był trochę zmęczony i tematami wojennymi, i historią. W połowie marca 1970 roku wystawił w teatrze sztukę Dürrenmatta, play Strindberg z Łomnickim i Łapickim, która była właśnie absurdalna, taka lekka, mało realistyczna, tak jakby Wajda zatęsknił za metaforą. I w ogóle chodził za nim podobno, jak pisze Tadeusz Lubelski, film współczesny, najchętniej o miłości w tym 70 roku. Najpierw chciał, żeby mu taki scenariusz napisał Stanisław Mantuszewski, ten scenariusz nie powstał, potem myślał o ekranizacji opowiadania Iredyńskiego, też nic z tego nie wyszło. Ostatecznie przedstawił telewizji polskiej projekty ekranizacji do wyboru Wesela, Nocy listopadowej i właśnie Brzeziny. Jak wiadomo, Wesele później zrobił 2 lata później. Natomiast ku jego trochę zaskoczeniu telewizja wybrała Brzezinę, a Wajda nie miał jeszcze scenariusza. Trzeba było improwizować na planie. Olbrychski w swoich wspomnieniach przywołuje taką rozmowę z Wajdą, jak to Wajda go zabrał do kawiarni, mówi: wiesz, tak oględnie wiosna się zapowiada, może będzie ładnie, może byś chciał pokręcić w Campinosie. I rzeczywiście Olbrychski chciał pokręcić w Campinosie, bo tam były robione zdjęcia. Ale też po raz kolejny miał taki kłopot, że nie do końca wiedział, co będzie mówił, nie do końca miał dialogi, dużo rzeczy działo się na gorąco. Kręcono bardzo szybko, tak jak już powiedziałam. Aktorzy improwizowali, ale zarazem tym zdjęciom przyświecała bardzo mocna dominanta estetyczna. Dlatego, że główną inspiracją, także ideową dla Brzeziny było malarstwo Jacka Malczewskiego, którego wielka retrospektywa
miała właśnie miejsce w Poznaniu. Wajda w ogóle kochał Malczewskiego. Powiedział kiedyś, że Malczewski wydaje mi się jedynym, oprócz Andrzeja Wróblewskiego, oryginalnym malarzem polskim. Malarzem, który stworzył coś, czego nie widziałem nigdzie indziej. I rzeczywiście, tak jak Wróblewski przyświecał estetyce krajobrazu po bitwie, tak Malczewski zawisł nad Brzeziną. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że w pokoju Stasia wisi obraz Thanatos. To jest zresztą tryptyk, bardzo znany tryptyk Malczewskiego. I postać Thanatosa, wymyślona przez Malczewskiego jako kobieta z kosą, taka postawna, zresztą malował swoją kochankę Marię Balową, ze skrzydłami lub bez, witalna, pełna seksapilu, no, przełożyła się na postać Maliny. Znaczy, postać chłopki Maliny, kochanki Stasia, zostaje estetycznie jakby zbudowana na postaciach kobiecych z obrazów Malczewskiego. W pięknej scenie na łące na przykład Malina stoi z kosą i eksponuje łokieć. Malczewski kochał łokcie. To jest charakterystyczny gest ramienia. Wcześniej miga w zapasce na głowie, tak jak postać z cyklu Zatruta studnia. Tych nawiązań jest bardzo dużo, choć oczywiście przewija się inspiracja Gierymskim, Wyczółkowskim. Kto wie, czy nie Wojtkiewiczem? No, trzeba pamiętać, że jednak Wajda był absolwentem ASP i był bardzo wyczulony na malarstwo. Zresztą malarstwo poprowadziło tutaj Wajdę także myślowo, dlatego że właśnie u Malczewskiego ten centralny węzeł, związek Erosa i Thanatosa, tak ważny w prozie Iwaszkiewicza, no według Ryszarda Przybylskiego, który tak zatytułował swoją książkę o Iwaszkiewiczu, czy według Germana Ritza, właśnie w tych figurach, w tych alegoriach i symbolach Malczewskiego znajduje swoje wizualne przełożenie. I tak można powiedzieć, że Malina, pierwsza i ostatnia miłość Stanisława, przeprowadza go niejako przez jego ostatnią wiosnę niczym anioł śmierci. I paradoksalnie budzi do życia Bolesława, wytrąca go z żałoby. Tutaj jest ta lekcja witalizmu, przez śmierć do odrodzenia. To jest pokazane bardzo ładnie i właściwie bez słów. Zresztą no, tutaj trzeba podkreślić kunszt operatorski, długie, liryczne ujęcia. Zwróćmy na przykład uwagę na scenę śmierci Stasia, w której zdaje się, że Brzezina wchodzi do okien. Przez zmianę ogniskową kamery mamy wrażenie, że las wchodzi do pokoju. I takich subtelności znajdzie się tutaj więcej. A drugie zamknięcie to wysokie sienie, po których muszę stąpać, a trzecie zamknięcie to siwe kamienie, pod którymi muszę spać. Parę tylko słów o obsadzie. Początkowo Stasia miał zagrać właśnie Olbrychski, według jego wspomnień, a rola Bolesława była przeznaczona dla aktora rosyjskiego, Inoktyja Smoktunowskiego, który jednak nie dostał pozwolenia wyjazdu na zachód, prawdopodobnie w każdym razie nie przyjechał i ostatecznie to Olbrychski zagrał Bolesława, choć był do tej roli wyraźnie za młody, miał 25 lat, musiał grać doświadczonego wdowca. Posrebrzono mu skronie i można powiedzieć, że chociaż zabrakło mu doświadczenia życiowego, to nadrobił takim gorzkim, zapiekłym gniewem, taką frustracją, którą w sobie niesie i ta kreacja została doceniona, zresztą dostał nagrodę aktorską na festiwalu w Moskwie.
Natomiast Stasia zagrał rok od niego młodszy Olgierd Łukaszewicz, którego dopiero co wcześniej widział Wajda w Soli Ziemi Czarnej u Kazimierza Kuca. Malinę zagrała Emilia Krakowska, dla której to ustanowiło swego rodzaju rustykalne amplua. Ona później zagrała Marysię w Weselu, a potem oczywiście słynną Jagnę w Chłopach. Długo się z tego typu ról nie mogła wyzwolić. Michała, jej narzeczonego Marek Perepeczko, jeszcze przed swoją rolą Janosika. Także ta obsada została chyba trafiona. I co ważne, Brzezina zapoczątkowała w ogóle cykl filmów telewizyjnych, które były też wyświetlane w kinach. To była ta telewizja, no niedługo już pod kierownictwem Macieja Szczepańskiego, która dostała dosyć duże fundusze na produkcję. Telewizja jako taki sztandarowy, flagowa tuba rządów Gierka. Więc rzeczywiście można było wtedy więcej w telewizji nakręcić. Zresztą właśnie z filmów telewizyjnych w połowie dekady będzie się wyłaniać kino moralnego niepokoju. Kinową premierę miała 10 listopada 1970 roku. Bardzo się podobała, także w Rosji i co ciekawe i ważne we Francji, choć z pewnym poślizgiem, bo do Francji doszła dopiero chyba bodaj w 1978 i właśnie wielki sukces Brzeziny utorował karierę Wajdy na Zachodzie. Tak pamiętajmy o sprawie Dantona, o jego późniejszych kręconych tam filmach. Cóż, no, Bartosz Żurawiecki w wydanym niedawno takim krytycznym szkicu o Wajdzie zarzuca mu pruderię, nie dość wydobyć, na przykład zupełne przemilczenie wątków homoerotycznych, jego zdaniem u Iwaszkiewicza widocznych. Żurawiecki powiada, skoro Andrzej Wajda personifikuje polskie kino, to Brzezinę czytać da się i także jako metaforę dwoistości tego kina. Kino Bolesława i kino Stanisława. Jedno spięte, seriozne, męskie, drugie lekkie, liryczne, zmysłowe, przegięte. Nie muszę chyba dodawać, którą ścieżkę w Brzezinie polskie kino wybrało, w którą stronę poszedł sam Wajda. No, interpretacja ryzykowna, daleko posunięta, ale rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z innym kinem Wajdy, właśnie powiedzmy już za Żurawieckim, z kinem Stanisława. I nawet jeśli jest to film w dorobku Wajdy wyjątkowy, no to tym bardziej jest chyba estetyczną ucztą.